Wszystkich serdecznie, wujek Rybol i Zdzichu Jurek. Zdzichu Jurek dzisiaj nic nie mówi. Chciałem dzisiaj Wam przybliżyć troszeczkę rybę salmosala, łosoś szlachetny, atlantycki, pospolity, europejski. Możemy teraz nazwać o tym, o czym będziemy dzisiaj mówili. Może wszystkie łososie, jednego łososia możemy nazwać wszystkimi nazwami. Możemy powiedzieć też, że to jest łosoś szkocki, łosoś norweski. I już widzę, że na pewno się ze mną nie zgodzicie, bo każdy łosoś to jest inny łosoś. To, co powiedziałem na początku, łosoś atlantycki, pospolity, europejski i łosoś to jest nazwa łososia atlantyckiego, a później jeszcze jest norweski, szkocki i inne. Dlaczego ja powiedziałem, że to jest bez różnicy? Dlatego, że będziemy dzisiaj mówili o czymś, co wydarzyło się w Norwegii i Norwegia z tego słynie. Otóż 9 lutego tego roku uciekło z norweskiej farmy 27 000 5,5-kilowych łososi. Tak. Z norweskiej farmy, takie wiecie, te farmy, co się robi, rybki. Łososia już na chwileczkę wyłączymy. Proszę bardzo, tak wyglądają nie tylko norweskie, bo łososia hoduje się w największej ilości właśnie takiego łososia hodowlanego, który nazywany jest norweskim, szkockim, szlachetnym, atlantyckim. To wszystko robi się właśnie w sadzach. Hoduje się go sztucznie w takich sadzach i o tym właśnie chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Zobaczcie, tak wyglądają te sadze i co się podziało. Nie wiem, czy tutaj pokazuję nie mam podglądu. Po prawej stronie widzicie takie sadze. Jeden sad się zepsuł, jakiś tam pierścień, ten górny pierścień, który utrzymuje sad u góry, się obniżył i ryby uciekły. I wędkarze zadowoleni, ale łososia uciekło do oceanu, będzie gratka i będzie łowienie. Tu Wam jeszcze pokażę szybko, jak takie sadze są zbudowane. Tutaj widzicie, to są najnowocześniejsze sadze, są sadze pływające, osadzane właśnie na takich bojach, są sadze stojące, zależy od głębokości i tutaj już jest taki najnowszy sad zmechanizowany, on jest ogrodzony metalową siatką albo siatką plastikową. Chodzi o to, że z włókien sztucznych, dosyć grubą, trwałą i o to chodzi, żeby hodować tamte, jak najszybciej wyhodować jak najwięcej. Przebywają one tam w bardzo dużym zgęszczeniu. Ja Wam tutaj wrzucę filmik, Wy sobie oglądajcie. On jest wyciszony, prawdopodobnie nie będziecie słyszeli głosu, ale tam jest tylko muzyka. Możecie sobie poczytać. Ja już Wam oczywiście wrzucę ten filmik i będę Wam opowiadał, o co chodzi z tą hodowlą łososi i co spożywa. Gdzieś mi wideo zniknęło, nie ma wideo. Wideo jest schowane pod sadzami. Sadzę wyłączymy. Nie, sadzę wyłączymy. Tego też nie, sadza wyłączymy. Tego też jeszcze nie. Dzień dobry kochani. Tego nie. Godzinę mamy którą? Budowę sadza Prawie wyłączymy. To wyłączymy. Nasze kochane urządzenie. Tutaj Pokażę Wam jeszcze dzisiaj, nie jest a potrzebne. propos Unii Europejskiej i podwójnych standardów pewnych norm, Pogubiłem się. jak jesteście truci, także w rybach. Tutaj moja żona kupiła pięknego wyłączymy. łososia, który za chwilę pójdzie na To wyłączymy i jeszcze sadza wyłączymy. Proszę bardzo. I teraz tak, wideo wyłączymy. Dobra, trochę się pogubiłem, ale musicie wybaczyć, na świeżo, także wrzucam wideo, oglądajcie sobie wideo, a ja będę Wam opowiadał, o co chodzi z tymi łososiami. Słuchajcie,
Problem tego typu łososia jest to, że on jest hodowany w warunkach sztucznych. Duże zagęszczenie powoduje to, że jest bardzo często ten łosoś jest chory. Tutaj u góry w filmiku będziecie widzieli, jak jest hodowany. Bardzo dużo pasożytów. Pasożyty, choroby. Jak wyczytałem, żeby przygotować się do tego materiału, wyczytałem w bardzo różnych źródłach, bardzo różne informacje i wychodzi na to, że taka jedna hodowla produkuje zanieczyszczenia rzędu 65-tysięcznego miasta, z tym, że jednak miastowe ścieki one są oczyszczane, a tutaj cały pokarm, lekarstwo, odchody ryby, to wszystko idzie do oceanu. Osadza się pod tymi sadzami i tam następują procesy gnilne, beztlenowe, powietrze tam nie dochodzi, masa różnych rodzajów związków, metan, siarkowodór, inne trujące związki z tego wszystkiego się tworzą. Tak jak na przykład w Polsce też jest hodowla sadzowa. Można sobie zobaczyć, gdzie się hoduje pstrągi i karpie na sadzach. I teraz powiem Wam tak. Co się dzieje ze środowiskiem? Po prostu nikt nie wymyślił tego, nie pomyślał o tym, żeby na przykład brać te odchody, wypompowywać i gdzieś specjalnie je oczyszczać. Pstrągi hodowane są w bardzo dużym zagęszczeniu. Do tego dochodzą antybiotyki. Nie wiadomo, co w tym granulacie jest, z czego pozyskiwany jest ten granulat. Oczywiście mączka rybna, w zależności od ryby, jakieś od 18 nawet do 25%. Z jakich ryb, gdzie te ryby się łowi, o granulatach zrobię Wam osobny filmik, żebyście mieli pojęcie, na przykład jak się pozyskuje olej rybi w tych kapsułkach, które sobie spożywacie i czy on na pewno jest dla nas zdrowy. Największym producentem tego łososia, będę mówił tylko łososia, bo to już jest bez znaczenia jakiego łososia. Największym producentem oczywiście jest Norwegia, później jest Chile, Szkocja i na końcu jest Kanada. Także zobaczcie, w koło ten świat jest zatruwany wody są tym syfem po prostu, bo tutaj w tym filmiku zobaczcie, te łososie wcale one w tych zagęszczeniu one wcale się dobrze nie czują. I co za tym idzie? Choroby. Teraz tak, wędkarze się cieszą, uciekło tyle ryby, będzie można łowić. Łosoś jest rybą migracyjną, dwuśrodowiskową. Żyje sobie w morzu, natarło pędzi w górskie rzeki. I teraz, jeżeli ten łosoś, on jest chory, on ma w sobie masę chorób, te choroby są utajone, w remisji, dajmy na to, te choroby są. I one są utajone. I teraz taki łosoś dostaje się, dajmy na to, na tarło, bo on automatycznie, z automatu, bo on ma to zakodowane we krwi, gdzie on ma te tarło odbywać i on popłynie tam. Połączy się z odpornymi na choroby genetycznie już dobrymi łososiami szlachetnymi, bo ja mówię, że łososie z hodowli takich to nie są łososie szlachetne, to są zwykłe łososie hodowlane. 70% na rynku konsumpcyjnym to są właśnie łososie takie z hodowli, a nazwa jego, czy to będzie norweski, szkocki, atlantycki, to co wy kupujecie, to jest ściema, to jest wszystko to samo, zależnie tylko z którego państwa sobie go kupiliście. Dalej, skrzyżuje się genetycznie się skrzyżuje z tymi łososiami zdrowymi, dobrymi i już następne osobniki już będą słabsze. Już będą żyły krócej, bo pamiętajcie, że w takich hodowlach ryby żyją bardzo krótko, one są intensywnie hodowane, nie mają pożywienia takiego jak pożywienie naturalne, którym naprawdę te łososie atlantyckie sobie żerują. Jednym z najgorszych dziadostw, które one przenoszą,
to jest wesz morska. Wesz morska wygląda następująco, proszę bardzo, o tu, tak, tam macie w prawym narożniku, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. To wygląda jak taki przedpotopowy stwór. Przedpotopowy stwór. Tutaj możecie zobaczyć sobie wesz morską już, która ryba padła, po prostu zaatakowana. Takie ilości określa się, że na jedną sztukę w hodowli takiej przypada 300, około 300 takich wszy i te wszy atakują rybę, po prostu nie dają jej spokoju, ta ryba się kręci, wierci, ociera, zgarnia, zdrapuje śluz, co czyni je podatne na choroby. Wpada pleśniawka, wpada posocznica, do tego idą odkażalniki wszelkiego rodzaju i wiecie, no te sadze są w morzu, w oceanie, dajmy na to, piękne klify norweskie, zawalone syfem, bo są tam te sadze, tak? Nikt nie wpadł na pomysł, jak posprzątać pod tymi sadzami. I zobaczcie, takie dziadostwo. No i te są łososie, które uciekły, rozprzestrzeniły na cały ocean takie dziadostwo. I teraz tak, to się zaczyna mnożyć, jest tego oceanie, nie wiem, to nie ma jakiegoś specyficznego wroga, czyli to się może mnożyć, jak może zrobię wam odcinek o wszy morskiej, o weszy. Zrobię wam odcinek o wszy morskiej. W każdym bądź razie rozprzestrzenienie się tego łososia może spowodować dużo różnych chorób i nawet powiem, pokuszę się, że o wyginięcie naszych naprawdę żyjących dziko łososi. Jeżeli ta ryba przeniesie chorobę na te nasze zdrowe łososie, które jeszcze gdzieś tam są w Kanadzie, na Alasce, oglądam sobie nieraz Alaskę, jak tam łowią łososie. To są łososie, które są właśnie zdrowe, naturalnie sobie rosnące, a nie takie z hodowli. Co powodują te dziadostwo, tam te odchody i ta mieszanka odkażalników i innych chciałem powiedzieć lekarstw, dajmy na tych antybiotyków. Oczywiście całe środowisko wokoło się zmienia. Życie biologiczne, jak plankton zostaje wypity, tam krewetki małe giną. Nie ma nawet, widzicie, nie ma jakichś bakterii takich specjalnych, które rozłożyłyby to dziadostwo po prostu na coś, co może, na jakąś organiczną materię, która się w przyrodzie do czegoś nadaje. Nie, to jest po prostu ściek, to jest śmieć. No i oczywiście produkują dużo azotów, a wiecie, że azoty w dużej ilości powodują nadmierne zakwity glonów, różnych sinic i to też jest powodem braku tlenu na przykład w wodzie. No, także chciałbym wam troszeczkę powiedzieć o tym, co się wydarzyło i czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Takie hodowle według mnie to jest straszne dziadostwo i nie dajcie się zwieść, że na rynku kupiliście sobie łososia atlantyckiego. Ja wczoraj jadłem atlantyckiego, a ja wczoraj jadłem tego norweskiego. A to jest jeden i ten sam łosoś. Także nie dajcie się zwieść. Jeżeli kupicie sobie łososia z Alaski, łosoś alaskański, no to wtedy się zgodzę, że prawdopodobnie to jest łosoś naturalny. U nas łowi się łososie naturalne. Czasami w Bałtyku widziałem, że rybacy łowią łososie i to są łososie też, które przywędrowały, idą gdzieś tutaj w Polsce na tarło. Rzadko się to zdarza, ale takie coś słyszałem właśnie od rybaków. No po prostu łosoś jest przetrzebiony, ten nasz naturalny łosoś jest przetrzebiony i zostają tylko takie ochłapy z sadza, które nam serwują na stół, a o przeróbkach łososia i o tych innych takich rzeczach to wszystko wam pokażę, jak się go wędzi, jakie ściemy się robi
jak nas się oszukuje i co nam się tam wstrzykuje w te ryby, żeby podkręcić jego walory smakowe. To Wam wszystko zrobię w innych filmikach. Jeszcze znalazłem taki filmik prywatny czyjś kogoś, który właśnie obrazuje, tylko że ja wtedy się wyłączę. Chcę, żebyście posłuchali, co ten człowiek mówi. To jest taki ktoś, kto kupił sobie, już Wam to wszystko pokazuję, żebyście sobie wiedzieli. Ale nie wiem, gdzie ja to mam, oczywiście. A, mam tu, proszę bardzo. Dzień dobry, kochani. Godzinę mamy, którą? Prawie Tutaj trzecią. sobie Nasze kochane posłuchajcie. urządzenie pokażę Wam dzisiaj Możecie się zaufać, to nie jest a reklama, propos możecie Unii się Europejskiej i zaopatrzyć w podwójnych takie, standardów pewnych norm. takie Jak urządzenie i jesteście zobaczcie, truci, jak także w te rybach. normy Tutaj moja żona poszukują. Ja kupiła pięknego oglądałem parę łososia. filmików, Za chwilę pójdzie na takimi patelnię, maszynami. ale zanim tam pójdzie, Jak, pokażemy pokrótce, jak to wygląda. normy nas Mamy dwie normy. poszukują. Normę europejską, tak, EU, oraz normę GOST stosowaną w Japonii, Azji, w Rosji. Zaczniemy od tej rosyjskiej. Sonda jest czysta. Kalibracja. Sonda nie znajduje się w produkcie. Za 89 zł za kilogram. 565 na 200 dozwolonych według tej normy. No okej. Prawie trzykrotne przekroczenie. A co się stanie, jeżeli tą samą rybę, tą samą sondą zbadamy Tutaj elegancko będzie, według normy Elegancko. europejskiej? człowiek pokaże, gościu nam pokaże, o co tu chodzi. Za nie mówiłem. Pewnie też, moja żona też. Nie ma. Mniej niż 10. W zasadzie nieoznaczalne, niewykrywalne. To jest coś Jeżeli niesamowitego. rozumiecie, Jak moi ludzie drodzy, robią sobie, dlaczego tak jest, jakie my mamy te normy, skąd jak te bardzo normy, jesteście truci w ramach skąd te norm, normy się u nas kto tak biorą, naprawdę to nie mam prawo zielonego tworzy i pojęcia. wymyśla, To kto jest tylko uznał, tak, bo że takie Unia stężenie coś azotanów i produkuje, azotynów w podnosi tej rybie normy, jest podnosi zdrowe i normy, dopuszczalne. wie, że po prostu w to Jeżeli jedzenie wiecie, o ładują czym mówimy, syf. to Normy są podniesione tylko dlatego, żeby ten syf starajcie można się po było- prostu- można było To sprzedać. jest łosoś najdroższy, który ogóle był. tak. Także pamiętajcie, że 89 zł za kilogram. a tym bardziej, jeżeli jeszcze kupicie sobie jest to takiego bardzo łososia, przykre, moi kochani, bo kupicie tych sobie urządzeń jest na takiego rynku łososia dużo z tymi więcej, one wszystkie to samo wykazują. Azotanami, azotynami. Problem I teraz, polega po jeżeli prostu jeszcze na tym, będziecie chcieli że tego wszyscy łososia walczą z rakiem, zastanawiają się wędzonego, skąd rak jelita grubego, a nikt tak naprawdę to nie mówi, nie dość, że jaki on jest już w sobie ma wpływ tyle narażania tego nas na dziadostwa, tego typu jeszcze do wędzenia toksyny, na tego wstrzykiwane typu są specjalne związki azotowe substancje. w takiej ilości przez na przykład Co my jemy? 20-30 lat. Co my jemy? Dokąd zmierza nasz świat? To jest ten problem. Dokąd zmierza nasz świat? No nic, kochani, Myślę, że troszeczkę pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. przybliżyłem, Krótki filmik dzisiaj o tym, zobrazowałem, jak to po prostu wychodzi. I tyle. zobrazowałem Miłego o tym łososiu, że łosoś, który ucieknie z hodowli, on po prostu może być roznosicielem różnego rodzaju chorób i różnego rodzaju dziadostwa. Do tego też jeszcze inne ryby mogą, na inne ryby po prostu, bo ta splewka na przykład, mówią splewka łososiowa, splewka morska, ale splewka morska atakuje również i inne ryby. To jest problem wszystkich nas, tak? My oczywiście z korporacjami nie wygramy. Były prowadzone wojny różnymi korporacjami handlowymi, ale nikt tego nie wygrał. Poza tym, że przesunęli na przykład sadzę z jednego fiordu do fiordu drugiego. W każdym bądź razie nikt po tym nie posprzątał, środowisko samo nie potrafi się obronić. Jak my nie będziemy bronili swojego środowiska i swoich ryb, to już nikt inny, natura, widzicie, nie daje sobie z tym rady. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, połamania kija na okolicznych drzewach, życzę zdrówka, pamiętajcie, ryba nie myśli,
ale swoje. Tym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad. Do zobaczenia wkrótce. Wujek Rybol i Zdzisiu Jurek. Coś bym mógł powiedzieć. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło i hejka.